Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z testem zestawu z firmy Panduro. Firma Panduro jest bardzo popularną marką w Norwegii, która ma w swoim asortymencie mnóstwo produktów do najróżniejszych dziedzin plastycznych. Przez malowanie kredkami, farbami, do jakichś rzeczy szydełkowych, wypełnień do maskotek, oczków, jakieś koraliki, tatuaże, mnóstwo wszystkiego. Znajdziecie tam dosłownie wszystko, czego tylko szukacie. I ja znalazłam właśnie 3 zestawy do haftu krzyżykowego. Podobno jest to jakaś edycja limitowana. Nie mam pojęcia. Były 2 wzory kwiatowe, jeden taki bardziej różowy, drugi biały, z białymi kwiatami, takimi bardziej kremowymi i była również metryczka. Ja zdecydowałam, że wybiorę właśnie ten zestaw i przetestuję go dla Was. On kosztował mnie 200 koron, czyli plus minus 74 zł. Dla Was może się to wydawać dużo, dla Norwega jest to mniej niż godzina pracy, to trochę tak, jakbyście sobie w Polsce kupili zestaw za, nie wiem, 20-30 zł. Nie wiem, ile teraz się zarabia w Polsce na godzinę, ale dla Norwega 200 koron to naprawdę nie jest dużo. I z tyłu wygląda to tak troszkę biednie. Powiem Wam, że tak jak ja to spojrzałam, to tak biednie trochę, ale nie oceniajmy, odpakujmy i zobaczmy, co jest w środku. Wyjęłam sobie już wszystko z folii i jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak to w środku wygląda i jak wygląda instrukcja obsługi. Najpierw mamy tutaj niteczki i kanwa. Najpopularniejszą kanwą w Norwegii jest Aida, więc zakładam, że to również jest Aida. I ona nie jest w żaden sposób tutaj zabezpieczona na brzegach. Zwykła, czysta Aida. Tak mi się wydaje, że to jest Aida. Jeszcze nie wiem, ile to jest CT. Tutaj mamy niteczki, ale zwróćcie uwagę, że te nitki nie są w żaden sposób opisane. Mamy tutaj totalnie randomowe kolory. I co teraz z nimi? Na takiej tekturce? W ogóle, czy Wy to widzicie? Takie coś? No trochę jestem w szoku. Te muliny w ogóle nie są podpisane, no ale okej. Jeszcze się nie czepiam. I co my tu mamy? O, zobaczcie, jak ładnie zapakowana. Tak wygląda igiełka. I tutaj mamy igiełkę całkiem grubą. Po igle wydaje mi się, że jest to kanwa 14 CT, tak mi się wydaje. Tutaj jest ta pierwsza strona, igiełka, której nie można zgubić. I tutaj jest instrukcja. Tutaj mamy Panduro podpisane. Okej, czyli zobaczcie, jak tutaj są oznaczone mulinki. Tutaj są te kolory, a tutaj są podpisy. Tutaj są w różnych językach. Nawet nie wiem, które mam czytać. Tutaj taki znaczek trójkąta to jest Bordo. I powiedzcie mi teraz, które to jest Bordo? Czy to jest to? To jest Bordo? Light Rosa. Co to jest Light Rosa? Że co? Że ten różowy? To będzie to Light? Bo pod spodem jest jeszcze Rosa, czyli Rosa. Wcale nie taka na trawie. Czyli to będzie to? Ja nawet nie wiem, które sformułowanie jest po jakiemu. Tu jest jeszcze ta Dark Rosa. O, nie wierzę po prostu. Nawet nie wiem, po jakiemu języku to jest. Bardzo spójnie i polsko to powiedziałam. Czyli co mamy? Light Rosa, potem jest Rosa i co jest dalej? I Dark Rosa. To w takim razie, które to jest Bordo? Jakby o co chodzi? Dlaczego oni tego normalnie nie podpisali? Tutaj nawet nie ma
kolorów na wizualizacji jakichkolwiek. To jest jakiś hit totalny. I zobaczcie, co my tu mamy zrobić. Jakby mamy wziąć materiał, tak? 1, 2, odrysować jakieś kółko. Skąd nie mam wziąć to kółko jakieś? 3 wyciąć. 4 przykleić do tamborka. Potem nałożyć to na tamborek i potem... ale to jest nie po mojemu. Prać w 30 stopniach, prasować w 150 stopniach Celsjusza? Serio? I tutaj jest pokazane, jak robić krzyżyki. Rozumiecie coś z tego? Bo ja nie. Pokażę Wam część tego wzoru, żeby nie było, że zdradzam tutaj wszystko i pokazuję cały wzór. Więc tak to wygląda. Powiem Wam, że jestem w szoku. Jestem w szoku, słuchajcie, bo tak po prostu dziwnego zestawu jeszcze nigdy nie widziałam. Jakby kolory tej muliny mnie przerażają. I teraz tak. Iloma nitkami ja mam wyszywać? Czy to będzie to u samej góry, ta tabelka? Czy to będzie to? Nie wiem, który język jest który, żebym ja coś zrozumiała. O, znalazłam coś po angielsku. Jest tutaj od góry, czyli 2 nitkami. W końcu coś po angielsku. Ale czy tutaj coś jeszcze jest? Coś po angielsku albo... Coś po angielsku jest? Dobra, 2 nitki. To już wiemy. Ile CT nam nie powiedzieli, ale właśnie po grubości igły wnioskuję, że będzie to 14 CT. Musiałabym sobie to obliczyć, ale nie wiem, czy chcę, skoro już wiem, iloma nitkami mam wyszywać. Tutaj jest pokazane, jak przymocować chyba tamborek, ale my tamborka nie mamy w zestawie, więc wychodzi na to, że trzeba by sobie go tutaj osobno dokupić. Więc nie rozumiem, dlaczego on jest uwzględniony w instrukcji, skoro go w zestawie nie ma. To jest bardzo dziwne, ale no powiem Wam, że to jest bardzo dziwne. I teraz ja jako projektantka wzorów chciałabym sobie to przerzucić na sagę, bo oczywiście ja kocham sagę i ja nie umiem wyszywać bez sagi. I przypuśćmy, że chcę wyszywać sobie to z sagą i chcę sobie to przenieść na sagę, ale pytanie brzmi, co to są za kolory? Co to jest za mulina? Skąd ja mam wiedzieć, jaka to jest marka muliny? Jak ja skończę to wyszywać, skąd ja mam wiedzieć, do jakiego organizera mam sobie to włożyć? To jest DMC, to jest podróba DMC, Ariadna to raczej nie jest, zakładam, że DMC, ale zakładam, że to DMC. Ale też nie wiem, czy to jest oryginalne DMC. Pewnie kapnęłabym się na końcu, bo DMC zaczyna się tutaj strzępić, robią się takie pędzelki, a chińska DMC się tak nie strzępi. Więc pewnie po wyszyciu już na samym końcu będę wiedziała. Tutaj jest DMC napisane 117. Nie wiem, potem wnioskuję, że to może być oryginalna DMC. Nie wiem. I co ja jeszcze miałam Wam powiedzieć? No i nie wiem, jakie ja mam kolory sobie dodać w sadze, bo tutaj nic nie jest napisane. Chyba że kolory słowne, nazwy słowne odpowiadają nazwom kolorów słownie DMC, bo nie wiem, czy wiecie, ale mulina DMC oprócz tego, że ma numerki, to ma jeszcze przypisany tak jakby nazwę koloru, więc ma numerek i nazwę koloru, więc być może to są nazwy tych kolorów DMC, ale nie będę teraz gdybać, bo nie mam pojęcia. Posiedzę sobie nad tym i dam znać. O, tutaj jeszcze nie zauważyłam tego, być może Wy zauważyliście. Tutaj jest rysuneczek, że mamy wziąć 2 niteczki. Także ja nie zauważyłam tego rysunku, ale sobie przeczytałam.
Ok, więc to tyle na początek. Ja sobie pomyślę nad tym zestawem i dam Wam znać. Wracam do Was jakiś czas później. Posegregowałam sobie muliny na organizerze i tak to powinno wyglądać od samego początku, a nie jakieś zapinanie na tekturki. Więc mam już posegregowane i powiem Wam, że nie mogłam dojść po nazwach tych tutaj, co to jest za kolor muliny w numerku. I niektóre się dało, ale niektórych się nie dało znaleźć, więc nie mogę sobie tego przenieść na sagę. Teoretycznie mogę, ale musiałabym użyć zupełnie innych kolorów i jakoś w ogóle odechciało mi się tego robić, więc będę się męczyć z karteczką. I słuchajcie, jak ja doszłam, który kolor to jest który? Wzięłam sobie tą wizualizację, która jest bardzo dokładna i patrzyłam, w którym miejscu jest najciemniejsza mulina różowa. Potem szukałam tego we wzorze, patrzyłam, co to jest za numerek i podpisywałam. Więc tutaj mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i tutaj też mam zaznaczone, że U to jest 8, S to jest 7, krzyżyk to jest 6 i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że teraz jakoś dam radę. Jeśli chodzi o zabezpieczanie brzegów materiału, to ja jestem bardzo leniwa i zazwyczaj robię to taśmą. Używam do tego 2 taśm. Jedna to taśma papierowa, a druga to taka mocna taśma typu izolacja, taka do, no wiecie do czego jest izolacja, taka do kabli. I jak ja to robię. Fajnie jak się ma tą taśmę taką trochę grubszą, ja akurat mam taką wąską, ale to nic, po prostu sobie odklejam kawałek taśmy i przyklejam wszystko na boki. Przy tej taśmie materiałowej, przy tej taśmie papierowej bardzo ważne jest to, żeby jej nie dotykać, bo jeżeli ją dotkniemy tam, gdzie jest klej, to ona nam tak dobrze nie złapie się tego materiału i jest większe prawdopodobieństwo, że nam się odklei. Także nie dotykamy, tak Wam polecam. I ja sobie to przyczepiam. Nie jest to super trwałe, mówię od razu. I zdarza się, że przez tamborek może nam się to odkleić, ale ja się tym jakoś bardzo nie przejmuję. Lepsze to niż nic. Z doświadczenia Wam powiem, że najfajniejszą taśmą, która najbardziej mi się sprawdziła do obklejania materiałów, jest zwykła taśma, taka żółta, papierowa, malarska. Ona mi się najbardziej sprawdzała. Czasami się zdarzało, że rzeczywiście coś tam się odkleiło, ale dużo rzadziej niż przy innych taśmach, które testowałam. Dajcie znać, jeżeli też używacie taśm, jakich Wy używacie, bo bardzo mnie to ciekawi. Tutaj mam tą taśmę taka ala izolacja i ja sobie zabezpieczam ją brzegi i robię to mniej więcej tak, że zaklejam sobie ją tutaj, odcinam i przyklejam z drugiej strony i powiem Wam szczerze, że ta taśma bardzo pomaga i ona sprawia, że ta taśma papierowa się tak szybko nie odklei. Więc ja bardzo lubię sobie robić takie brzegi właśnie, żeby się to wszystko trzymało. Wiem, że niektóre dziewczyny, w zasadzie chyba większość, albo przyszywa sobie materiał do tego tak naokoło, żeby zawinąć na ramę, albo właśnie obszywają to maszynami do szycia. Ja niestety nie mam maszyny do szycia. Wiem, że gdzieś tam, nie wiem,
jakaś znajomego ma tam maszynę w domu do szycia, ale wiecie, no iść do totalnie obcej, randomowej osoby i powiedzieć: weź mi proszę oprzyj tak dookoła, zajmie Ci to 30 sekund. No to tak trochę głupio, więc ja sobie obszywam taśmą. Wiem już z mojego wzoru, że ten wzór będzie kwadratem, więc składam sobie to na pół. Tutaj zaginam bardzo dobrze tą część i później jeszcze raz zaginam na pół. I znowu bardzo dobrze tutaj głównie ten róg staram się docisnąć. Później otwieram cały materiał i mam już zaznaczony środek wzoru. Mój wzór, z tego co obliczyłam, ma 104 na 104 krzyżyki, czyli tutaj mamy środek. 104 i 104 to jest, o ile się nie mylę, 52. Nie jestem dobra z matematyki, więc mam nadzieję, że dobrze to wyliczyłam. Przygotowałam sobie już materiał, ponumerowałam krateczki, w międzyczasie skończył mi się też wkład w moim długopisie, więc musiałam go wymienić i ponumerowałam sobie też u góry te krateczki, bo to również nie było zaznaczone. Normalnie w sadze nie byłoby mi to potrzebne, bo w sadze jest wszystko łatwiejsze. No a tutaj, nie wiem, cofnę się w czasie totalnie i normalnie, jeżeli byłby to dla mnie jakiś super cenny wzór, który bardzo by mi się podobał, to zeskanowałabym sobie go i mazałabym po tym zeskanowanym, a ten bym sobie schowała, ale z racji, że jakoś nie jest mi go żal i ja to wszystko po prostu testuję, no to będę pisała po tym oryginalnym. Tak wyglądają pierwsze postępy na tym wzorze. Mam zrobioną tej obręczy już 1/4 i tutaj zaczęłam kawałeczek napisu. Udało mi się to wszystko wyszyć wczoraj. Tutaj jest 600 parę krzyżyków, już nie pamiętam dokładnie, ale mamy zapisane. Zobaczymy, ile uda mi się zrobić dzisiaj. Zrobiłam sobie kolejnych 400 krzyżyków. Wyszywałam, tak jak widzieliście, w tą stronę. I powiem Wam, że wyszywanie z kartki z jednej strony nie jest wcale takie straszne, jak mi się wydawało. Ja już bardzo, bardzo dawno nie wyszywałam z kartki. I z jednej strony ma to sens, bo nie trzeba cały czas siedzieć przy telefonie i nie trzeba cały czas patrzeć w ten ekran. Ale z drugiej strony, w moim przypadku na przykład, patrząc w kartkę, moje oczy bardzo szybko się męczą. Do tego stopnia, że ja po wyszyciu 400 krzyżyków wyszywałam to około godziny, może lekko ponad godzinę, może tak z 1,5 godziny. Wyszywałam te 400 krzyżyków i powiem Wam, że moje oczy są tak zmęczone, że ja nie jestem w stanie w ogóle patrzeć. Ja mam wrażenie, że widzę niewyraźnie, dosłownie. I ja kiedyś już tak miałam jeszcze za czasów liceum, kiedy bardzo dużo się uczyłam. Byłam też na kierunku biologiczno-chemicznym, więc możecie sobie wyobrazić rozszerzoną chemię, rozszerzoną biologię, rozszerzony polski. Także było całkiem nieźle. Cały czas siedziałam w książkach. Każdy mój wolny czas poświęcałam na naukę. I doszło do momentu, w którym ja po prostu przestałam widzieć. Ja poszłam do okulisty. Miałam laga totalnie, bo wydawało mi się, że mi się popsuł wzrok, a okazało się, że moje oczy są po prostu przemęczone. I teraz wracam do tych czasów, gdzie po prostu nie mogę patrzeć w książki, nie mogę patrzeć w papier, bo moje oczy się męczą. I ja, dla przykładu, mogę siedzieć 6 godzin, wyszywać z telefonu i moje oczy nie będą tak zmęczone, jak podczas tej 1,5 godziny patrzenia w papier. Dajcie znać, czy Wy też tak macie, czy tylko ja jestem jakaś dziwna, ale nie mogę patrzeć po prostu na papier. I wtedy w liceum centralnie, dosłownie, przerzuciłam się tylko i wyłącznie na telefon. Nie wiem,
szczerze powiedziawszy, czy moi nauczyciele wtedy wiedzieli, czy nie wiedzieli, dlaczego ja cały czas korzystam z telefonów. W każdym razie w moim liceum wolno było korzystać z telefonów na lekcji. Więc ja wszystkie podręczniki miałam w telefonie, zeszyty również miałam w telefonie, pisałam na telefonie normalnie. I była jeszcze chwila grozy z mulinkami, dlatego że ja sobie je tutaj poukładałam ładnie, pięknie. I tego koloru zostały mi dosłownie 2 niteczki. I tyle do wyszycia. No i tak mówię, coś jest nie tak. Coś mi tu się nie podoba, bo ten najciemniejszy jest go najwięcej, a przecież najmniej trzeba go wyszyć i zaczęłam rozkminiać, o co chodzi i czy ja tu coś źle pomyliłam i okazało się, że jedną mulinkę, która powinna być tu, przełożyłam tutaj. One są bardzo podobne, nie wiem, czy Wy teraz widzicie. Teraz jest takie dobre światło, że widać, że ta jest ciemniejsza, ta jest jaśniejsza, ale jak one były razem, było ciemniej, ja tego nie zauważyłam, że to jest różny kolor, więc po prostu przełożyłam tą mulinę na zły organizer. Na szczęście tym kolorem nie wyszywałam, więc nic tutaj nie jest pomylone, ale właśnie zmieniłam miejsce położenia tej jednej mulinki i teraz już mi się wszystko zgadza. Jeżeli chodzi o wzór, to wzór, który tutaj widzicie, to jest bardzo popularny motyw w Norwegii. Bardzo często, kiedy chodzę gdzieś tam po różnych takich sklepach z rzeczami używanymi, bo nie są tam tylko ubrania, ale również wszystko, gry, zabawki, rzeczy do kuchni, garnuszki, kubeczki, wszystko, czego dusza zabraknie. Właśnie tam w takich freteksach są również różne hafty, poduszki i tego typu rzeczy. Są również książki do haftu i powiem Wam, że również w tych książkach do haftu tego typu motywy są super popularne i trochę mnie to dziwi, bo w Norwegii z jednej strony ten haft nie jest bardzo rozwinięty i bardzo mało ludzi wyszywa, bardzo mało, a jeżeli już ktoś wyszywa, to wyszywa tego typu wzory i tak mnie to zastanawia, czy do Norwegii jeszcze nie dotarły wzory w takim stylu, nie wiem jak to nazwać, realistycznym. Czy jest ktoś, kto wyszywa w stylu realistycznym? Hello. Moje filmy są tłumaczone na wszystkie języki, na norweski również. Norwedzy jakby chcieli, to już by sobie moje filmy dawno znaleźli. Mój sklep też by sobie dawno znaleźli i mogliby kupić realistyczne wzory, ale jeszcze się z tym nie spotkałam. Cały czas wyszywają coś takiego, więc ja nie oceniam, co się komu podoba, ale uważam, że ograniczanie się tylko do czegoś takiego jest trochę niefajne. Więc co? Lecę dalej. Mam nadzieję, że to nie będzie duża strata mojego czasu, bo doszłam do wniosku, że ja chyba bardzo lubię tracić czas na wyszywanie takich zestawów. Ale nie tylko własnymi wzorami człowiek żyje. Ja bardzo lubię różne wzory różnych projektantów, nie tylko swoje, więc nie mam zamiaru ograniczać się tylko do swoich. Wiem, że są dziewczyny, które po tym, jak zostały projektantkami, nie wyszywają nic innego, tylko i wyłącznie swoje zestawy. Ja uważam, że to jest trochę beznadziejne, no bo mam swoje wzory, no ale dlaczego mam wyszywać tylko swoje, skoro na świecie jest tyle fajnych projektantek i można sobie wyszywać najróżniejsze. Także ja również Wam polecam szukać, eksperymentować i testować wzory różnych ludzi, nie tylko jednych projektantek. Naprawdę kupujcie, sprawdzajcie i wtedy decydujcie, kto jest najfajniejszy, kto robi najfajniejsze wzory. To jest dobre podejście. Także ja standardowo testuję zestawy. Ok, koniec gadania. To by było na tyle. Mój wzrok musi odpocząć i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dzisiaj tutaj coś podziubać, a jeżeli nie, no to dopiero jutro. Zobaczymy, jak będzie z moimi oczami, bo jak na razie to czuję się, mój wzrok w ogóle jest na takim poziomie, jakbym nie spała 24 godziny. Jeżeli kiedyś tak mieliście, że dosłownie oczy Wam się same zamykały, były takie super suche i w ogóle, to ja mam tak po 1,5 godziny wyszywania z kartki. Straszne to jest. Witam Was ponownie i muszę Wam powiedzieć, że zostawiłam ten haft na dość długo. W sumie nie wiem dlaczego, jakoś mi tak wena odpłynęła do wyszywania, natomiast już wracam, a w zasadzie wczoraj już wróciłam. No i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda, bo jestem już prawie przy końcu. Wygląda to tak, już kończę tutaj ten obrys.
dookoła. Tu jak widać już mi niewiele zostało. No i został napis. Więc już niewiele przede mną, ale jednak wczoraj zrobiłam jakieś 700 krzyżyków, 700 coś. Zapisałam sobie, bo liczyłam, ale już nie do końca pamiętam. I teraz zapytacie, jak Ty to liczysz? No po prostu na piechotę. Mam tutaj tą kartkę i zaznaczam sobie srebrnym długopisem to, co zakolorowałam, to, co już jest wyszyte, a potem robię sobie czarnym długopisem kropki, jednocześnie licząc. Więc wiem, że jak już na jednym krzyżyku jest kropka, to znaczy, że ten krzyżyk został policzony i liczę wtedy tylko te bez kropki. I w taki sposób jakoś mi to idzie. Wypisałam już prawie cały długopis, ale mniej więcej tu widzicie, to co nie jest zakolorowane, to jeszcze jest do wyszycia, więc w sumie tutaj jakieś pojedyncze krzyżyczki, tu jedna róża, tutaj jeden listek i to dokończyć i tylko napis, więc powinnam to już dzisiaj skończyć. Także zabieram się do pracy i mam nadzieję, że już następne ujęcie to będzie właśnie to końcowe. Właśnie skończyłam wyszywać cały ten wzorek i powiem Wam, że miałam troszkę problemu z moim długopisem i jak pewnie wiecie, ja od jakichś 2 lat używam w kółko tego samego długopisu. Zresztą zaraz Wam może go pokażę. Używam dokładnie takiego długopisu. Tutaj widzicie, jak on się nazywa. Coś nie mogę złapać ostrości. Natomiast miałam taki problem, że ja suszyłam to suszarką, ciepłym powietrzem i ten długopis znikał, a potem się znowu pojawiał, a potem znowu znikał i znowu się pojawiał. I już wszystko zniknęło, a teraz pewnie możecie zauważyć, że gdzieś tutaj jeszcze są jakieś prześwity. I strasznie mnie to zaskoczyło. Jakby wiedziałam, że czasami tak się dzieje z tymi długopisami, ale nigdy mi się to nie przytrafiło. Ten długopis często sam po prostu znikał od światła, od słońca, od wielu różnych czynników, a teraz po prostu w magiczny sposób się pojawia. Nie wiem, dlaczego nie mogę teraz tej ostrości złapać. W tym długopisie wymienia się wkłady i ja sobie właśnie założyłam nowy wkład. Nie wiem, czy to jest wina tego nowego wkładu, który mam, ale on jest oryginalny do tego długopisu. Nie mam pojęcia, ale zaskoczyło mnie to trochę. Ogólnie, jeżeli chodzi o zestaw, to na pewno duży plus za to, że on wygląda identycznie jak wizualizacja. To jest ogromny plus, jak dla mnie, bo ja nienawidzę, jeżeli różni producenci zestawów i wzorów, zamiast dać na wizualizację wzór, który stworzyli, to oni dają na wizualizację grafikę, na podstawie której ten wzór został zrobiony, więc są zawsze różnice. I mnie to denerwuje, że ludzie tak robią. Tak się nie robi. W moich wzorach zawsze jest wizualizacja i to, jak ten wzór wygląda, i tutaj też, więc bardzo mi się to podoba, że jest 1:1. Ja tutaj przy tym listku zrobiłam błot, tutaj jest jeden niżej, on powinien być przesunięty w prawo i tu powinno być jeszcze 2 w górę, więc ten listek powinien być identyczny jak tutaj. Ja go troszkę pomyliłam, ale już mi się nie chciało przerabiać tych krzyżyczków. Stwierdziłam, że okej, niech już tak zostanie, 2 krzyżyki w tą czy w tą, to nie robi dużej różnicy. No i co? I dajcie mi koniecznie znać, co Wy sądzicie o tym zestawie. Czy według Was jest wart takiej ceny, czy nie? Ja chyba Wam już mówiłam, że tego typu wzory są bardzo popularne w Norwegii, czyli jakby Wam to określić. Tego typu wzory, takie prowizoryczne, łatwe, one są bardzo popularne. Jeżeli już ktoś tutaj wyszywa, to właśnie wyszywa coś tego typu, więc troszkę te wzory odstają od naszych polskich standardów, ale tylko i wyłącznie takie udało mi się znaleźć w sklepach, oprócz kanwy gobelinowej, bo oczywiście kanwa gobelinowa to jest inny wymiar haftu, przynajmniej dla mnie. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszej opinii, co Wy sądzicie na ten temat, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli się wypowiecie. No i dziękuję Wam bardzo, bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia już w następnym filmiku. Pa!